Witamy w takim razie po przerwie z drugim tematem Playwright versus Selenium. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są za narzędzia, no to Selenium, jak i Playwright są to narzędzia właśnie do automatyzacji testów UI, chociaż już zaczyna być to, powiedzmy, takie nie tylko do UI-a. Selenium jest najbardziej oczywiście popularnym narzędziem, od kilkunastu lat tworzonym, miało swoje wzloty, upadki. Za jego implementacją stoi na pewno to, że ma potężne community, tak? Jeżeli ktoś rzeczywiście jest juniorem, początkującym, często bierze to narzędzie, bo wszystkie problemy gdzieś raczej w necie zostały rozwiązane. Jakość tych rozwiązań, no to jest już jakby inną kwestią, tak? Czy na przykład jakość szkoleń, które gdzieś są w necie dostępne, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o materiały związane z Selenium, jest ich naprawdę bardzo dużo, ale na rynku rozpycha się łokciami Playwright. Jest to implementacja tworzona przez Microsoft, właśnie narzędzia do testów UI, które rzeczywiście taką trochę powiew świeżości nam wprowadza na rynek. I chciałem się z takim początkowym pytaniem w ogóle wystartować do Krzyśka. W ogóle, czy uważasz, że w ogóle jest sens w ogóle tworzyć nowe toole i czy je w ogóle implementować w projekcie? Z każdym takim toolem, który na dobrą sprawę chce w jakiś sposób challenge'ować Selenium, mam trochę problem. Przede wszystkim dlatego, że jak słyszymy, czy mówimy o jakiejkolwiek automatyzacji, albo automatyzacji UI przede wszystkim, no to pierwsze co to słyszymy właśnie Selenium, czy mamy w głowie Selenium i tool, który miałby powstać tylko i wyłącznie po to, żeby Selenium zastąpić, które jest zakorzenione już tak naprawdę w tylu projektach i używa się go tak często, no to jakby ta idea, ten zamysł od samego początku nie ma najmniejszego sensu, no bo tak jak sam wspomniałeś, wszystkie problemy Selenium już zostały w jakiś sposób rozwiązane, są na to biblioteki, rozwiązania są znane, dostępne w sieci, no i też sam tool sam w sobie się rozwija, są wypuszczone coraz nowe wersje, coraz to nowsze wersje, nie mieliśmy wcześniej wsparcia dla Shadow DOMów, teraz też już się to zmienia, w Selenium też już wspiera te rzeczy. Więc jakby idea tworzenia narzędzia tylko i wyłącznie po to, żeby Selenium zastąpiło, nie ma najmniejszego sensu i nie ma najmniejszego jakby takiego ekonomicznie jest nieuzasadniona jakby w projekcie, nie? Wyobraźcie sobie, mamy, nie wiem, 300-400 testów i nagle trzeba było to przepisać, zmigrować, no to jakby mija się z celem kompletnie. To też właśnie dużo zależy od frameworka, bo czasami jest tak, że mamy tak jakoś to owrapowane wszystko, to Selenium w taki swój framework, że w sumie to, co się dzieje pod spodem, można też łatwo wymienić, ale to też jakby bardzo zależy typowo od tego, jak całość mamy u siebie zaimplementowane. Fajnie, że powiedziałeś o takich projektach jakby dorosłych, ale na przykład wiem, że Daniel kilka projektów takich nowych ostatnio rozwijał i jak to w nowych projektach w ogóle teraz wygląda? Może zacznę od tego, że jestem przeciwnikiem testów na GUI-u, ale czasami trzeba je robić. Więc w nowych projektach faktycznie chyba 2 lata temu stanąłem przed jakąś tam decyzją, co byśmy wzięli potencjalnie do testów end-to-end, czyli nawet nie tylko do UI-owych, ale może też, żeby na to narzędzie dawało też testy API, co w Selenium oczywiście też nie jest problemem. No i tak stwierdziłem, że dawno nie robiłem jakiegoś researchu na rynku i że tak przebijał mi się ten Cypress wtedy, też Playwright się przejawiał, no i zrobiłem taki głębszy research i tak na mój nos w tamtym dokładnie punkcie Playwright osiągnął fazę przebijania Cypressa pod kątem dojrzałości, feature'ów, szybkości. Też Cypress miał wtedy takie płatne feature'y, że na przykład tam na 5 agentach chyba już trzeba było coś płacić, tak? No i generalnie jakieś tam były rzeczy, które mi się nie podobały. Oczywiście jako fanboy Microsoftu, żartuję, no to stwierdziłem, że skoro Microsoft to rozwija, no to coś znaczy, a Microsoft w ostatnich latach naprawdę dużo rzeczy dobrych robi jak na Microsoft. I wyszło mi, że upewniły się jeszcze z kilkoma znajomymi, że ten Playwright faktycznie daje radę i wzięliśmy tego Playwrighta. I plusy tego Playwrighta dla mnie są takie, że w TypeScriptie na przykład, no to ten próg wejścia dla nowych osób jest dosyć niski i że fajnie przykrywa chociażby te wszystkie elementy czekania na elementy na stronie i ten kod nawet pisany przez juniora będzie mniej syfiasty, gwiazdka, ale nie dawajmy juniorom pisania samemu frameworka w oparciu o Playwright, bo ten kod będzie trochę lepszy, ale jak ktoś nie potrafi kodować, to i tak ten kod będzie syfiasty. I tutaj jeszcze
a propos tego Playwrighta, to teraz miałem mówić o tych komponentach. Najbardziej. Właśnie, co mi się spodobało też w tym Playwrightie, to, że wspiera pewne koncepcje, które ja lubię, czyli na przykład jest tam teraz coś takiego jak component testing. Jest to koncepcja testowania komponentów frontendu. Nie pamiętam teraz dokładnie, które wspiera technologie, bo to też nie wszystkie, to jest eksperymentalne. I w ogóle sam koncept mi się podoba. Dlaczego? Bo jest to zaproszenie deweloperów frontendowych do w ogóle automatyzacji, nie? Czyli mamy po raz pierwszy coś takiego, widzę, że we frameworku, który potencjalnie jest dla testerów, mówimy, hej, a deweloperzy mamy testy na froncie, ten komponent ma 3 labelki, 5 przycisków i tak dalej, sprawdźmy jego zachowanie, to nazywam testy zachowania interfejsu i akurat patrzę, to jest dokładnie to, do czego ja zachęcam deweloperów, aby po stronie frontu pisali te testy tam w jakimś Jeście i tak dalej. Więc to mi się mega spodobało, że oni to w ogóle próbują wdrożyć, bo to nie jest do końca wdrożone, jest to eksperymentalne, ale też, czyli fajny koncept, Jest też koncept w ogóle mokowania, czego znowu Selenium czy jakikolwiek inny framework, one się bardzo właśnie skupiają na tym UI-u. A tutaj jednak mamy ten koncept znowu mokowania, gdzie można sobie zamokować, podmokować coś na poziomie HTTP, na poziomie też jakichś tam modułów, tam są nawet dwie metody też na poziomie przeglądarki można sobie też mokować. I znowu to jest coś, co jest mi bliskie, czyli testy w izolacji i fajnie, że to framework wspiera, co znowu mi mówi, kurczę, ci ludzie myślą podobnie jak ja, jakby chyba podobnie myślimy, tak? I chyba dlatego też to się stało mi jakieś tam bliskie. Co jeszcze takiego też ciekawego, co znowu sprawiło, że oni naprawdę mają dobre pomysły, to jest to, że zaimplementowali nie aż tak popularny wzorzec screenplay pattern, który wyrósł stąd, że dostrzegł wiele niefajnych rzeczy we wzorcu, który wszyscy znają, czyli Page Object Pattern, więc jak ktoś nie zna Screenplay Pattern, polecam poczytać, to jest to dosyć stary wzorzec i Playwright już go wspiera, tak? Więc te kilka rzeczy mi się złożyło na to, że Playwright jest fajnym narzędziem i do nowych projektów wdrażam Playwrighta, natomiast właśnie jest to napisane na ten moment implementujemy to w TypeScriptie i tutaj też wiem, że macie wiedzę na temat tego, jak różne języki są wspierane przez Playwrighta, więc oddam Wam głos. Tutaj jeszcze taka jedna rzecz odnośnie mokowania, bo w sumie w Selenium od wersji 4+ też możemy sobie mokować, ale to jest taka śmieszna sytuacja, że jakby kiedy czyta się już dokumentację Playwrighta, to ja przed ją uwielbiam, bo naprawdę jest bardzo fajnie napisana. Na pewno lepszą ma dokumentację Selenium od wersji jakichś tam takich starszych, jednak czwórki też fajnie rozwijane, ale nadal, jeżeli chcemy coś zamokować bardziej skomplikowanego w Selenium, w jakichś różnych językach, to czasami jest jakaś implementacja w Javie, w C# trzeba naprawdę się trochę namęczyć, żeby czasami porządnie coś zamokować, a w Playwrightie mamy to naprawdę bardzo fajnie i tak przejrzyście, ładnie napisane. A jeżeli chodzi o te różnice, to jak najbardziej. Ja też implementowałem się w C#, w Javie, w TypeScriptie te testy Playwrighta i jest sporo różnic, właśnie jakby też nie każda implementacja na przykład właśnie testów komponentowych jest możliwa. I wiem, że też Michał ma podobne doświadczenie, byś mógł troszkę właśnie ten temat różnic rozwinąć. Jasne. Ja właśnie również korzystałem z Playwrighta w Javie, w C# i w TypeScriptie. No i sam Playwright powstał w TypeScriptie, więc można powiedzieć, że przez to większość, czy w sumie wszystkie feature'y, nowe funkcje właśnie są w tej wersji TypeScriptowej. No również TypeScript jest produktem Microsoftu, więc oczywiste jest to, że będą promować również swoją technologię, więc TypeScript jest najbardziej rozwinięty, czyli właśnie duże różne możliwości Parallela. Jakby fully parallel już w samym Playwrightie jako runnerze. Dodatkowe takie opcje, że mamy na przykład zestaw testów i możemy je, tu nie ma na to słowa jakby polskiego, ale jakby podzielić, shredować, można to tak powiedzieć, podzielić na grupę, na przykład jeżeli byśmy mieli kilka agentów, na przykład 1/3 testów na jednym, na drugim i na trzecim, żeby też taką dodatkową izolację, już jest to dostępne out of the box. Oczywiście w Selenium byśmy też mogli jakimś tagiem czy jakoś to obsłużyć, jednak tu jest to out of the box, wsparcie właśnie
domu, czy właśnie jakichś takich kontrolek reaktowych, ten eksperymentalne wsparcie komponent testingu, czy jakieś dodatkowe możliwości lepszego trace viewera, że to się jeszcze bardziej rozwija, to narzędzie, że można uruchamiać testy z tego miejsca. No i te wszystkie funkcje w innych frameworkach dochodzą później. Najbardziej po wersji TypeScriptowym jest rozwijana wersja C#-owa. Też to jest produkt Microsoftu. Przypadek? Raczej to nie przypadek, ale to jest też ciekawy powód, bo też porównałem ilość commitów właśnie w innych wersjach, czy właśnie w C#-owej, czy w Javowej i Pythonowej, to właśnie C# można powiedzieć, że jest taka gradacja, że jest TypeScript, C# i też wersje są tutaj najwyższe, potem jest Python, no i Java. I też ten powód, dlaczego ten Playwright w C# jest na przykład bardziej rozwiniętym niż w Javie, no bo jest ta asynchroniczność, jest async await dostępny w .NETcie. W Javie oficjalnie to nie jest wspierane. Wiem, że są tam na przykład Electronic Arts stworzył swoją implementację async awaita w świecie javowym, jednak to nie jest jeszcze taka oficjalna, nie jest to takie oficjalne wsparcie, więc na przykład problemem w Javie, większym, jaki widzę, to jest to, co Daniel wspominałeś o tym rozwiązaniu problemów z czekaniem, ten auto-wait, który rzeczywiście dla większości sytuacji działa. A nawet jeżeli nie działa, to co wspiera Playwright, to możliwość czekania na różnego rodzaju requesty, różnego rodzaju responsy i określone elementy kontentu. No to w Javie już musiałem częściej korzystać z tych dodatkowych metod. No to właśnie jestem ciekaw, gdybyś jeszcze tak mówił tutaj, bo w sumie teraz tutaj w TypeScriptie i w .NETcie robimy, czy będziemy robić w .NETcie, ale czy w Pythonie czy w Javie wziąłbyś to do nowego projektu Playwrighta? W Pythonie nie korzystałem, raczej bym wziął, dlatego że widzę też ten rozwój, tak troszeczkę śledziłem jakby rozwoju, ale nie korzystałem. W Javie tak. W Javie miałem sytuację taką, że tylko że startowałem od zera, nie, że były jakieś testy Selenium, ale miałem możliwość wyboru narzędzia, no to wybrałem Playwright. Jeżeli chodzi o to, jakby ten rozwój, to ja też zawsze fajnie porównuję. W Selenium kiedyś, do niedawna, nie można było w ogóle zeskrolować sobie strony. Trzeba było zrobić JavaScript egzekutora, którym możemy sobie zeskrolować i tak było przez kilkanaście lat. Dopiero w okolicach chyba czerwca tamtego roku wyszła wersja, w której możemy rzeczywiście przez klasę action sobie zrobić w końcu scrolla do jakiegoś elementu. I to jest właśnie plus Playwrighta, że oni rzeczywiście nie muszą prosić o kasę jakichś sponsorów, tak? Bo jednak Microsoft całość rozwija i często, że jakieś się issue zakłada na GitHubie u nich, to rzeczywiście to jest dość szybko rozwiązywane, implementują nowe pomysły, także to jest rzeczywiście super. Mi się też to właśnie też podoba, że jest ten element edukacyjny, nie? Bo że Selenium, no to już wszyscy znają i w ogóle, no mnie to na przykład bardzo drażni, jak ludzie tak się przyklejają do tych to jest tylko narzędzie, tak? A tu chodzi o to, jak my chcemy, co my chcemy automatyzować, mało osób o tym myśli i Selenium jakby mówi ci jasną drogę, nie? Lecisz gujem, nie? No i to jest spoko, że narzędzie jest w stanie, co jest rzadkie, powiedzieć, hej, a tu masz zakładkę, nawet zauważysz to czytając dokumentację, kurde, na przykład jest moduł też do generowania danych, na przykład, teraz mi się przypomniało, nie? Zobaczysz coś mokowanie, co to jest mokowanie? Ktoś to na przykład całe życie pisał Selenium, że zobaczy, i zacznie coś czytać i zacznie się też edukować, więc moim zdaniem ogólnie niedobra robota i rzadko się wypowiada pewnie o narzędziach Microsoftu w ten sposób, ale dobra robota i też właśnie walor edukacyjny, coś więcej. Może też tutaj coś z tego wyjdzie, jakiś tester, który jest jednocześnie frontowcem na przykład i testerem też, bo to tak fajnie łączy, nie? Także full stack testerem. Bardzo fajnie. Co? Full stack testerem. Tak, full stack frontend tester. Tak, ale tutaj dotknąłeś też jeden taki element, czyli tak na dobrą sprawę, no jak się wybiera narzędzie, to ten proces często w różnych organizacjach kuleje. I to jest jakby przyczyna, bo powinniśmy wybierać narzędzie pod wymagania, a nie próbować dopasować narzędzie do tych wymagań, które mamy. A zazwyczaj właśnie chcemy używać danego narzędzia i próbujemy go wpasować w te wszystkie nasze wymagania. No bo na przykład znamy tylko to, nie? Tak, to też jest... Taki bias tutaj się nam robi. No, a dobra, no ale powiedzmy junior jakiś, no nie? To co mam brać? C#, Java, Pythona, TypeScripta, Selenium, Playwrighta, co mamy w końcu? Bo to może się zgubić, my tak mówimy... To jest dobre pytanie. Ja myślę, że nadal budować te podstawy programistyczne to jest primo, że
wybrać jakiś język, czy to będzie C#, czy to będzie Java. No ja osobiście bym polecał Java albo właśnie C#. Uważam, że na początek to są dobre języki programowania. TypeScript czy Python moim zdaniem mogą mieć pułapki na początek, które mogą utrudniać pracę. Tym bardziej właśnie ten TypeScript i JavaScript. Jednak tam przez ta ilość możliwości możemy się zagubić, żeby pisać dobrej jakości kod. Więc to jest jedno. No jeżeli chodzi o samego Playwrighta, to jest trochę trudniejsze pytanie. Sama ta wersja TypeScriptowa jest najbardziej rozwinięta, najbardziej stabilna. Jednak też jest ten problem z językiem programowania. No jeżeli podejdziemy do tego tak, że będziemy rozwijać tą wiedzę o programowaniu w TypeScriptie, no to tak, to możemy dokonać tego wyboru, że TypeScript i Playwright. Jeżeli z jakiegoś powodu decydujemy się na C# czy Java, no to iść w tą stronę. Jednak też nie bałbym się zmieniania języków programowania czy technologii. Tak jak Daniel mówił, no nie można być jakimś takim piewcą jednego narzędzia, trzeba być otwartym. No, zawsze możemy się douczyć innego języka programowania. Dobrze mieć jeden taki, gdzie mamy te podstawy najsolidniejsze, a potem rozwijać inne umiejętności. To tutaj chciałbym właśnie jeszcze tutaj na ten temat powiedzieć, że zgadzam się ogólnie z Michałem, że no tutaj musimy dobrze to rozdzielić. Czy ta osoba potrafi narzędzie, tak, czy potrafi programować? No to są zazwyczaj dwie różne rzeczy i z mojego doświadczenia wynika, że ten junior, który nie ujmując juniorom, jeżeli tutaj słuchają tej debaty, jeżeli ten junior jest bardzo sfokusowany tylko na narzędziu i nie uczy się programować, to prędzej czy później ten projekt wyleci w powietrze albo będzie kosztowny do utrzymania. Ja bym mu jednak wrzucił kogoś, kto będzie miał na tym nadzór, ale to jest też taka generyczna rada, bo mieszanie zespołów osób mniej doświadczonych z bardziej doświadczonymi podnosi te osoby, tak? Czy przez code review i tak dalej. Więc akurat u nas też tak niedawno się stało, że zauważałem na code review takie generyczne błędy, no i czasami nie chce mi się już powtarzać tego po raz któryś, więc zrobiłem guidance taki ogólnie z zasadami, na przykład, dobra, poczytaj sobie o Solid i tak dalej, Dry, jak powinno się w ogóle hierarchię klas budować, w ogóle, że to jest obiektowo to budujemy na przykład, no nie, a nie strukturalnie. Na przykład jak coś takiego zobaczę w kodzie, to na pewno to jest złe, nie, czyli slipy, więc może to jest jakieś rozwiązanie, ale no sam junior pozostawiony sobie to nigdy nie jest dobra opcja, moim zdaniem. Ale Krzyk chciał coś powiedzieć. Nie, znaczy to generalnie właśnie trochę też od czego ty zacząłeś, nie? Czyli że junior za bardzo się fokusuje na narzędziu, nie? Nie powinien się fokusować na narzędziu, nie na zasadzie ok, no to Playwright, przez to, że Playwright najlepszy jest w TypeScriptie, no to będę się uczył TypeScripta, tylko właśnie bazowa wiedza, nie? To samo też, co nawet powiedział Michał. Zacząć od języka programowania i dopiero potem budować. No i jeśli chodzi o jakby język programowania sam w sobie, no to uważam, że Java jest faktycznie jakby najlepszym starterem. To tutaj wiem, że się nie zgodzisz. Ale jakby wszystkie te języki skryptowe jakby później są bardziej challenge'ujące, tak na dobrą sprawę, czy w projekcie, czy... No, jako testerzy jesteśmy trochę zdani sami na siebie, jeśli chodzi o DevOps. Jakby każda później, czy integracja z Jenkinsem, budowanie obrazów dockerowych, czy jakiekolwiek, czy brak nawet tak na dobrą sprawę pełnych dostępów do artefaktorium, do artefaktory, do obrazów dockerowych, które są w danej firmie, jest tak mega problematyczny, że potem się kończy powiedzmy 3 wersjami Pythona na maszynie, brakiem bibliotek i próbą podbicia czegokolwiek, co jest po prostu masakrą. No i to samo jest trochę też w TypeScriptie czy w JavaScriptie. Znaczy, okej, faktycznie no, z tą Javą to może bym się nie zgodził, bo Java była chyba jednym z ostatnich języków, do których zajrzałem, ale chyba widzę tu pewien sens rozumowania taki, że jest pewne ryzyko, gdy weźmiemy Pythona, na przykład Pythona lubię, gdy zaczynamy od Pythona czy od TypeScripta, to one jednak nie zachęcają do projektowania w sposób obiektowy. Po prostu to nie jest ich jakby DNA, tak? A C# czy Java, są cięższe, musimy więcej tego kodu napisać, ale jest trochę taki przymus, hej, w ogóle naucz się tego programowania obiektowego, nie? Że to są jakieś klasy w ogóle, jakieś dziedziczenie, jakaś kompozycja, więc tutaj jakby jest w tym jakaś myśl faktycznie.
bo widziałem osoby, które na przykład tylko Pythona jechały, czy tylko TypeScript, to one nie weszły na poziom jakby implementacji obiektowej, co jest, piszą skryptowo, tak? Więc ma to jakiś sens, trochę mnie nawet tak natchnąłeś znowu, więc... Dodatkowo jakby to, o czym zapominamy, no to też, że no junior najprawdopodobniej zacznie od tego języka programowania, ale na nim nie skończy. Sam zaczynałem od Javy, później korzystałem z TypeScripta przez ponad 2,5 roku w projekcie, a w tym momencie pracuję z Pythonem. Więc jakby to też musimy pamiętać, że to też jest narzędzie, no i nie musimy się tak polaryzować jak, nie wiem, iOS, Android, Intel, Znaczy moim zdaniem AMD nawet co dobrze reszta. się nie polaryzować, tylko być Tak otwartym. Zawsze się możemy czegoś nauczyć. Ja często rozmawiam jak z kandydatami na różnych rozmowach, ile jest takich rzeczy, których możemy dodatkowo, czy nowa technologia, czy może spróbuj, nie wiem, jakąś współbieżność wprowadzić. No jest dużo takich tematów, że tak naprawdę każdy z nas może To jest też taki nasz, powiedzieć, że nic nie wie. Tak, taki plus naszej pracy tak naprawdę, bo jak ktoś jest, nie wiem, 5 lat jest jako .NET developer, to nie pójdzie nagle do Java, no nie? A w naszej pracy jest to, że nie wiem, no w Selenium właśnie ma implementację i w Javie, w C Sharpie, w TypeScriptie, podobnie z Playwrightem, także można też łatwo między tymi technologiami powiedzmy skakać, tak? I też łatwo też zmienić projekt albo nawet znaleźć. I to też właśnie chciałem jedną rzecz dodać, że jeśli też popatrzy na oferty na rynku pracy, no to jednak tak dla juniorów jest najwięcej jednak ofert z tych z Javy plus Selenium, prawda? Tak. Playwright gdzieś tam się pojawia, tak, ale potem już często ktoś troszkę po prostu więcej też wymaga. Tutaj coś zdanie wiedziałem, co Czy ja w sumie tak chyba trochę może i na koniec lub nie na koniec, bo nie wiem, czy już będzie koniec, ale chciałem dać oczywiście radę, którą uwielbiam dawać, radę z przyjaciółki. To znaczy fajnie chyba sobie pomyśleć, żeby dążyć do tego, żeby być jakimś takim agnostykiem technologicznym. Ja przynajmniej do tego od zawsze dążyłem, bo właśnie dlaczego? Bo nawet jeżeli nie lubimy tam Javy, czy tam Pythona, czy czegoś, to jeżeli spróbujemy zrozumieć koncepty, które za tym stoją, to one są po prostu ciekawe, tak? I dzisiaj jakby poznamy te koncepty, to później widzimy te koncepty też w innych technologiach. Nam w ogóle łatwiej jest w ogóle przeskakiwać z języka na język, a czasami wiemy, kurczę, tam jest taki fajny koncept, którego nie ma w Javie. I jakby każdy język wydaje mi się, że ma też swoje plusy i minusy i fajnie po prostu to poznawać. Wtedy to nas ubogaca, rozwijamy się, no i wszyscy... Dodatkowo no to jest jeszcze to, że jakby problemy z jednej technologii czy z jednego języka mogą być rozwiązane już w tej drugiej całkowicie inaczej. A to są inne oczywiście. Ale no wiadomo, że są inne, ale wtedy możemy próbować nawet zaadaptować te rozwiązania, nie? Znając je, korzystając z nich, no to już jakby mamy tutaj wiedzę na ten temat i możemy próbować coś... To co na koniec, co wy byście wybrali w tych waszych projektach? Ja po prostu wszystkie nowe projekty aktualnie to jest Playwright. No chyba rzeczywiście, że idę do projektu, widzę, że tam już napisane jest 1000 testów w Selenium, no to jakby nie patrzę, to do końca by kosztowało, prawda? Ale jednak Playwright dla mnie jest dużo. Chciałbym tylko nam nikt nie płaci za Playwrighta. Nie mamy żadnej umowy z Microsoftem, aczkolwiek chyba zachęcamy do poznania tego narzędzia. Zachęcamy teraz, tym bardziej, że ciężko znaleźć ja robiłem taki solidny research, żeby znaleźć jakieś jakby minusy takie większe, jeżeli byśmy porównali z innymi narzędziami jak Cypress czy właśnie Selenium i ciężko znaleźć, tym bardziej jak rozmawiamy o nowym projekcie, gdzie mamy greenfield i możemy wybrać. Oczywiście, jak jest sytuacja, gdzie już mamy dużą ilość testów, policzyłbym to. Jaki jest koszt maintenance'u, zależy. W niektórych sytuacjach może, jeżeli się okaże, że mamy 300 czy nie wiem, 500 testów czy 1000 testów, ale one są słabej jakości, co chwilę padają, nikt w nie nie wierzy, no to może jest dobrze zrobić takie POC. W ogóle zachęcam do robienia POC, czyli bierzemy jakieś narzędzie, próbujemy, nawet dla samej nauki, nawet jeżeli w pracy nie mamy takiej możliwości, spróbujmy, napiszmy kilka testów dla jakiegoś, nie wiem, przykładowego sklepu internetowego. Możemy sobie postawić taki sklep internetowy, jakiś CMS czy WordPressa i popróbować napisać kilka testów i zobaczyć, z czym to się je. A no, wybór technologii, no to trzeba też policzyć, przemyśleć, bo to jest dużo różnych aspektów, czy też takie możliwości mamy, czy osoby mamy dostępne w projekcie, koszt ich nauczenia, no to jest dużo czynników. Ale to jeszcze takim najlepszym dowodem na to, że w zasadzie Microsoft nie płaci nam za reklamę Playwrighta, będzie to, że no ja mimo wszystko zachęcam do tego, żeby najpierw zdefiniować wymagania, a potem dopiero dobrać toola i dobrać do tego język, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, z kim się będzie pracować i jaki skillset jest zespołu, no i ewentualnie jakby jaki skillset jest dostępny na rynku. Myślę, że dobrze, że to na koniec wyciągnąłeś, bo trochę wciągnęliśmy się w technologię i Playwrighty. Boję się powiedzieć, żeby Playwrighta brać do wszystkiego od razu na samym początku. To jest dobra uwaga. Tak, ja też tak na koniec też na pewno osobom, które dopiero się uczą i powiedzmy znają te Selenium tylko, to
czy Selenium, czy Playwright, to nawet są narzędzia, które mają coś kliknąć, coś wpisać, coś sprawdzić, coś pobrać, także też łatwo się tych narzędzi nauczy, bo jednak robią to samo. Znaczy troszkę, paradoksalnie, jak ktoś zacznie od Selenium, to potem łatwiej mu będzie się wdrożyć w Playwrighta, bo będzie więcej problemów mogło być w Selenium, więc musiał więcej... Musiał więcej trochę popisać tego kodu, żeby to rzeczywiście tak ładnie wszystko działało i płynnie, prawda? To jest też dobra uwaga, bo teraz wyobraź sobie, że ktoś zaczynał od Playwrighta i go wrzucają na jakiś projekt maintenance Selenium. No, myślę, że miałby problem. Miałby problem. Tak. No dobrze, to chyba kciuki w górę, tak? Nam dziękujemy. Dokładnie, także znowu krótka przerwa i niedługo się znowu widzimy.